W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowiuśkie opony Michelin Pilot Road 6 w suchej, mokrej oraz totalnie deszczowej aurze. Pokażemy, na które drogi nie odbijać w Czechach oraz takie, na które warto wjechać. Zapraszam. Dzisiejsza trasa przypomina trochę taką ósemkę, gdzie startujemy z miejscowości Dolni Orlice i kierujemy się w kierunku drogi nr 11, dalej w kierunku drogi 611, 450, na słynną 404, później na drogę 312 i wracamy do naszego miejsca docelowego, gdzie tego dnia zjemy obiad. Dzień dobry internecie. Dzisiaj taka nietypowa przejażdżka na Czechy, do miejscowości Dolni Orlice, jeśli dobrze powiedziałem. Spaliśmy sobie w pensjonacie na Certowce i tak nietypowo przyjechaliśmy do Czech wczoraj busem. Tak, dokładnie busem. Ja i Marcin, czyli dwa Marciny, zdecydowały się zapakować motocykle na busa i sobie przejechać, pojeździć, potestować nowe opony Michelin Pilot Road 6, zobaczyć jak się sprawują w czeskich warunkach na różnych nawierzchniach, o czym za chwilę. Czekamy na liścia, jak zwykle opóźniony, muszę tam podłączyć. Na Orlenie Marcin zrobił mi pocisk, że musi za mną czekać. Oczywiście w prześmiewnym stylu. No, prawda jest taka, że przeważnie to ja za nim i za Kubą czekam, zanim się ogarną, pozapinają te rękawiczki, kaski i tak dalej. Zawsze tupię nogami i przebieram dalej, bo się spóźnimy. No i tak to zawsze tutaj z nimi jest, więc jak mają okazję mi pocisnąć, no to momentalnie macie reakcję, jak widzicie. Także po zatankowaniu na Orlenie mieliśmy puste zbiorniki. Na busie zawsze wozimy puste, z przyczyn różnych. Czy wozicie pełne, czy puste, dajcie znać. Ja tam mam swoje już przekonania i testy, bo nawet ostatnio jak jechaliśmy ze Szwajcarii, to zrobiliśmy też, mieliśmy pełne zbiorniki, nie, prawie pełne. No to nam się co po chwilę pasy luzowały, bo to paliwo tam latało prawo-lewo, a tak jak są puste, to praktycznie jedziemy i ani razu nie trzeba dopinać. Także dajcie w komentarzu, co o tym sądzicie, może macie inne doświadczenia. A tutaj taka sytuacja, że tir z tym drzewem, to, że tak wyjechał tam do lewej, no to tam pół biedy, przyhamował ruch, no ale no wiadomo, on musi tutaj ładnie nawinąć, żeby nic nie zahaczyć, no ale te konary nieoznaczone, żadnej czerwonej chorągiewki, niczego. No, jak widać w Czechach panują troszeczkę inne chyba realia niż u nas w Polsce, bo u nas to od razu by się wszyscy doczepili, co i jak, dlaczego. No tutaj się stara chłopak wywinąć, nawet mu to zgrabnie poszło, muszę powiedzieć, bo to rondo nie jest jakieś tam super duże. No a my jedziemy sobie dalej, już w kierunku drogi 11. No i zobaczcie, jak ona fajnie się kształtuje, bo jest parę fajnych winkli. Te tam odcinki proste to powycinam, bo to tam nic ciekawego, nic specjalnego. No, nie skupiamy się po prostu na winklowaniu i tyle.
Droga numer 11 to jedna z głównych tras tej części Czech. Ciągnie się od Hradka Kralowe aż pod granicę z Polską w Dolni Lipce. To klasyczna stara droga tranzytowa, która dziś jest świetną alternatywą dla szybkich przelotówek. Nawierzchnia w większości równa i przyczepna, dlatego też dałem 4, jeśli chodzi o jakość dróg w mojej skali oceny jakości. Z fajnym rytmem zakrętów i dobrym widokiem na okoliczne wzgórza. Najlepiej jechać ją poza sezonem albo wcześnie rano. Wtedy ruch jest minimalny, a jazda to czysta przyjemność. My jechaliśmy koło godziny 11 już w tym momencie. No to jak widzieliście, trochę samochodów było, więc żeby nie popsuły one Wam fajnych winkli, no to lepiej wstać albo wcześnie rano, albo takim późnym zmierzchem wieczorem, no i najlepiej jechać posezononym. Tutaj już mieliśmy wrzesień, jak mimo tego, jak widać, dosyć spory ruch, nawet o tej godzinie 11. Jest to idealna trasa na spokojne, płynne kilometry i dobrą rozgrzewkę przez dalszą częścią dnia. Właśnie urównanie rotacji zbiórkiem. Taka rzecz. No, jak to powiedział Marcin, dla takich chwil właśnie warto żyć. No i tutaj już przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów. No a wracając do tego tematu opon, no to po powrocie z Austrii, Szwajcarii i Włoch postanowiłem wymienić opony te Angel GT na właśnie Michałki, tak zwane Pilot Road 6. No bo widziałem, że sobie chłopaki fajnie radzą na tych oponach i też na torze kiedyś widziałem, że całkiem spoko trzymają. Nawet jak jeździliśmy w deszczu, to ta opona naprawdę dawała radę. No, w życiu jeździłem na różnych, bo i od slicków zaczynając, Super Corsy, Diablo i tak dalej. Później przez Batalaxy, no Angel GT i teraz właśnie na te Michałki. No to muszę powiedzieć, że jak już zeszła ta pierwsza warstwa silikonu, bo jak pakowałem motocykl na busa, to miałem 16 km na te oponach zrobione, więc mówię, dobra, to pierwsze kilometry zachowawczo, bo musi raczej się ta cała opona ułożyć, mówi zejść ta pierwsza warstwa silikonu, żeby tam nie polecieć gdzieś w krzaki zaraz na pierwszym winklu, więc tak bardzo spokojnie, zachowawczo, no ale po tej drodze 11, no to już coraz bardziej nabierałem pewności, że coraz bardziej się mogę tutaj zginać w te zakręty. No i czułem, że ta opona naprawdę klei na tym suchym, nie? Później było troszeczkę takiej mokrej drogi, no to też tam parę razy gdzieś tam mi coś tam zaczęło uciekać. A to ze względu na to, że jeszcze po prostu ten silikon gdzieś tam w jakichś tam miejscach trzymał. Ta temperatura też momentalnie się studziła ta opona, jak dostała tej takiej wody z asfaltu. No ale później nawet na mokrej powierzchni już widziałem, że też o wiele lepiej trzyma, a za chwilę, jak zobaczycie, w
deszczu, jak sobie pojedziemy konkretnie, no to też paniki nie było. No ja mu osobiście muszę pochwalić tą oponę, bo jestem bardzo mile zaskoczony. Tak, porównując do Angel GT, no to ja uważam, no jest lepsza, tak, no jest droższa, nie ukrywam, ale rzeczywiście coś za coś, nie, rzeczywiście, no, ja się czułem pewniej nawet na tych początkowych kilometrach, później na tym mokrym i później jeszcze w deszczu jak pojedziemy, no to no, zupełnie inna bajka, no więc co umie, no, zjechałem 3 komplety Angel GT na tym motocyklu, no i teraz te Michałki, no to no, widzę różnicę, nie, bardzo dużą różnicę, na plus oczywiście. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. Jadąc dalej drogą 611, natknęliśmy się w okolicy restauracji Skritek. Taki jakby festyn, jakieś dożynki lokalne, czeskie. Także takie atrakcja po drodze. I to w sumie się okazało, że to nie tylko tutaj, tylko jak dalej będziemy jechać przez kolejne miejscowości, to też tego typu imprezy. Pełno młodzieży, dorosłych, jakieś zabawy, jakieś tam grille, nie grille, namioty, nocowania, jakieś tam biegi, rowerzyści, no po trochu wszystkiego. No fajnie, że takie rzeczy mają. U nas to tylko na dożynka takie rzeczy się widzi. Także coś takiego we wrześniu tutaj w okolicy 6 możecie spotkać. Jeśli wiecie, co to za święto, z jakiej okazji, to chętnie napiszcie w komentarzu. Bardzo chętnie się dowiemy.
Tutaj zamiast jechać dalej drogą 611, odbiliśmy sobie na taką naprawdę bardzo lokalną drogę 445. Skróciliśmy sobie tam paręnaście kilometrów dystans, bo ta 611 dalej do tego punktu, co chcieliśmy dojechać, no to praktycznie sama prosta przez miejscowości, więc mówię, dobra, no to odbijemy tutaj na tą lokalną, tam parę winkli po drodze fajnych było. Poza tym pusto, fajnie, malowniczo, więc nie ma co tam narzekać. I sobie po skosie tak pojechaliśmy i dobiliśmy dalej do drogi tej docelowej, której mieliśmy dobić, czyli 445 głównej. Także parę kilometrów zaoszczędzonych, bardziej malowniczo, fajnie, także spoko. Na drodze 450 w okolicy Karlowej Studanki no, musicie uważać na właśnie takie zaparkowane samochody po bokach, wolno idące samochody, szukające miejsca do zaparkowania. No i musicie uważać na pieszych z psami, gdzie te psy często nie są pilnowane, wybiegają pod koło motocykla. To też tam się nam zdarzyło po drodze między innymi. Więc jak widzicie jakieś skupisko samochodów, no to spodziewajcie się tego typu rzeczy. Po prostu wolniej przejechać bezpiecznie, a jak już jest później luźniej, no to można jechać normalnie, ale w takich skupiskach to po prostu uważajcie.
zaczęło lekko padać. Ale przestanie. Tada! Na drodze 450 dopadł nas deszcz, ale nie ma co narzekać. Byliśmy przygotowani, mieliśmy deszczówki. Spodziewaliśmy się, że w końcu tą chmurę wiedziemy, za bardzo jej nie unikniemy, ale tak szczerze to trochę chciałem przetestować te Michałki właśnie na takiej typowo deszczowej pogodzie, bo mówię sobie, jak się w Czechach sprawdzą w górach, no to w Alpach tym bardziej, więc jakoś specjalnie na to nie narzekałem. Na tej kontroli trakcji, którą miałem ustawioną na trybie Road w Kawasaki, no to powiem, że jakoś specjalnie kontrola się nie załączała, także te opony miały dosyć spoko przyczepność na takim deszczu. Momentami padało mocniej, mówię, nie było jakoś tak super ulewnie, ale tak powiedzmy znośnie, nie? Także nie mogę narzekać, myślę, że jest ok. W stosunku do Angeli GT myślę, że było bardzo dobrze. Tutaj w kolejnej wiosce, jak sobie tak jechaliśmy, no to kolejny taki festyn. Tak jak już wspomniałem, jak wiecie, co w tym okresie tu odbywa, to chętnie podzielcie się informacją, bo naprawdę chętnie się dowiem, bo można kiedyś się tutaj przyjechać specjalnie na takie wydarzenie, bo wydaje się dosyć ciekawe. No niestety, tak jak i nam, im pogoda się tutaj nie przysłużyła, no ale jak to w życiu bywa, no na to się już nie ma wpływu, jest event, no to trzeba robić. Także tutaj fajnie się sobie Czechy to organizują. My jadąc z tym deszczu, to co po chwilę gdzieś tam mi parował telefon pod pokrywą, więc trzeba się było zatrzymać. Tutaj chłopaki, że tak powiem, lokalesi też się chowają przed deszczem, żeby przeczekać, bo to dosłownie chwilę tam padało i było po temacie. Tu z lewej stanie, to jest prawie przejechać. I to jest tu z lewej stanie. Gdzie jest to robię, a ty mi tu z prawej. Zobaczcie, jedziemy. To się mówi. To jest jarzynówki. Mówię, jak jedziemy jak takie jarzynówki teraz. Jechamy. Obecnie wjeżdżamy na drogę numer 44, chyba najbardziej kultowa droga w tej części Czech, obowiązkowa dla każdego motocyklisty, jak będzie w Czechach. Naprawdę bardzo szeroka droga, fajne winkle, fajne zatoczki, fajne agrafki, także koniecznie musicie się tędy przejechać. Droga jest naprawdę warta uwagi, także jedziemy. High
Kiedy zakończymy winklowanie po agrafkach na drodze 44, napotkamy po drodze stację Orlen, która też jest taka stała, że jak powiem, na tych wyjazdach dla nas, gdzie przeważnie tankujemy, jakieś zakupy na wieczór robimy. No i podobnie stało się tak też teraz, tym, że teraz tylko tankowanie. No ja też teraz mi kreska spadła, mam pół. Kreska mi spadła, mam pół. Teraz. Po szybkim zatankowaniu, jadąc dalej drogą 44, odbyliśmy właśnie w tym miejscu na drogę 3697. I tutaj mała uwaga. Nie polecamy tej drogi ze względu na to, że jest bardzo słaba nawierzchnia, taka dwójeczka, czasami nawet jedyneczka. Po prostu szkoda zawieszenia, szkoda opon, także nie popełniajcie naszych błędów. Lepiej dalej się trzymać tej drogi 44 i wrócić tą samą trasą, co byliśmy na początku. Później z tej drogi wbijamy się w taką, powiedzmy, w miarę normalną drogę, ale ona też jest, że tak powiem, do remontu. To jest droga 312. Ona jest fajna, kręta, malownicza, ale też takie asfalt trójka, dwójka, sporo dziur, także no malownicza, no ale cały czas narzekam na tę drogę, że nie jest zrobiona, natomiast dojazd tutaj tędy, tą drogą, to totalna pomyłka. No tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, po prostu cały czas zawieszenie pracuje. No nic fajnego, ona też takie przewężenia, ma zwężenia. Jak jedzie samochód, to czasami tak trzeba zwolnić, że nawet do zatrzymania po prostu brakuje pobocza, żeby normalnie się minąć, także nie polecamy tej drogi, wymażcie ją z harmonogramu, jakbyście odzorowali tą mapę i po prostu jedźcie dalej 44, ewentualnie możecie odbić na 446 albo 369, żeby dojechać do 312, która jest troszeczkę lepsza od tej tutaj. Także przewijam szybciutko do 312, gdzie jest trochę lepszy asfalt.
tym momencie wracamy już w kierunku naszego pensjonatu, gdzie mamy nocleg. Tam zrobimy sobie dzisiaj pauzę na obiad, żeby już nas za daleko jakoś specjalnie knajp nie szukać. Trochę się przebierzemy, chwilę odpoczniemy. Także jedziemy do Dolne Orlice, do pensjonatu na Certowce, na obiadek i później po południu ruszymy na drugą część eskapady, bo już zrobiliśmy obecnie ponad 170 km, a jeszcze 100 parę czeka po winklach, tylko w stronę zachodnio-północną. Także ja z tego miejsca dziękuję za spędzony czas na tym odcinku. Komentujcie, dajcie odpowiedzi a propos tych festynów, a propos właśnie opon Michelin Pilot Pro 6 i Angel GT, jakie wy macie tą opinię. Także subskrybujcie, komentujcie, dajcie lajka, jeśli się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!